Hej, tu Sysia, witajcie na kanale Red My Lips Art. Zapraszam Was dzisiaj na Petardziątka, Waszą ulubioną serię, czyli serię, w której mówię o moich ulubionych produktach różnej kategorii. Będą tutaj oczywiście Wasze ulubione kosmetyki do pielęgnacji czy makijażu, ale nie tylko. Czasami tutaj pojawiają się jakieś filmy, książki, jedzenie, gadżety, przeróżne rzeczy. I dzisiaj właśnie nadszedł czas, żeby nagrać Petardziątka, których naprawdę dawno nie było. Także mam nadzieję, że mega się cieszycie. Ja bardzo się cieszę, żeby podzielić się moimi odkryciami razem z Wami. I dzisiejszy odcinek powstaje we współpracy z marką Szaf, o której powiem Wam później. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. To zacznijmy od kategorii jedzeniowej. Może niedużo, ale mam kilka takich ciekawostek dla Was do polecenia. Może już kiedyś widzieliście u mnie, ale bardzo lubię używać takiego proszku orzechowego jako taki zamiennik odżywki białkowej. Ja zawsze zamawiałam sobie z Allegro, ale teraz zobaczyłam, że można znaleźć normalnie w Biedrze Go Active i to jest po prostu jakby zmielone orzechy, odtłuszczone, ziemne, więc mają, wiecie, całkiem sporo białka. Jak na przykład sobie tam lubicie dorzucić, nie wiem, masło orzechowe do owsianki, czy do jakiegoś koktajlu, czy do jakiegoś jeszcze innego deserku, to możecie w zasadzie zrobić taką mniej kaloryczną wersję z tego. Po prostu możecie sobie, wiecie, to używać jako odżywka białkowa. Ma to mniej białka niż odżywka białkowa, no ale więcej niż byśmy mieli tyle samo użyć takiego zwykłego masła orzechowego. I jest to, co jeszcze jest bardzo ważne, jest to bardzo smaczne. Bo nie wiem, czy Wy tak macie, ale jeżeli chodzi o odżywki białkowe, no są spoko, ale często przez to, że one są słodzone różnymi słodzikami, to są czasami dla mnie tak po prostu słodkie, że jest to dla mnie nie do wytrzymania, że przeszkadza mi aż ta słodkość. Z drugiej strony odżywki bezsmakowe, no czasami dają ten po prostu posmak takiego proszku, takiej mąki. I to też nie zawsze jest spoko, a to jest po prostu bardzo smaczne. Tutaj jest 14 gram białka w porcji, czyli w takiej 30-gramowej, wiecie, takim, jak to się nazywa, takiej łyżeczce, w miarce, więc 14 gramów, żeby sobie tam dobiałczyć jakiś koktajlik, czy jakąś tam owsianeczkę, czy jeszcze coś innego, to uważam, że spoko opcja i fajnie, że jest teraz dostępna w Biedro, także polecanko, może jak chcecie sobie właśnie troszeczkę dobiałczać wasze posiłki. A propos takich odżywek niesłodzonych, to bardzo lubię tą i to jest w sumie moje drugie opakowanie. Plant Force Pure, odżywka białkowa roślinna, wegańska, która właśnie jest niesłodzona. I to nie jest tak, że może ona jest jakaś wyjątkowo pyszna, bo ona praktycznie nie ma smaku, no jak się tam dorzuci do czegoś tam, wiecie, jedzeniowego, no to jest taki mączny trochę posmak u niej, ale odpowiada mi właśnie przez to, że nie dosładza mi tak strasznie mocno posiłków, więc mogę ją sobie, wiecie, dać mogę troszeczkę, mogę ją sobie pomieszać ze smakową odżywką białkową i do wielu rzeczy ona się po prostu przydaje, taka bezsmakowa. Nie narzuca nam, wiecie, smaku, jak chcemy sobie zrobić jakieś, nie wiem, placuszki, to możemy sobie dorzucić coś takiego i jest spoczko opcja. I co ważne, no właśnie, jest wegańska i dobrze robi na mój brzuszek, w takim sensie, że przy wielu odżywkach białkowych, szczególnie właśnie tych słodzonych, no to niestety nawet te wegańskie, jak są słodzone, no to ja nie czuję do końca się dobrze, jeżeli chodzi o komfort mojego brzuszka, mojego żołądka, moich jelit. A ta jest taka, że nie odczuwam żadnych minusów, zresztą podobnie jak w przypadku tego jakby masła orzechowego w proszku. Z rzeczy do picia. Słuchajcie, przepyszna herbatka Mabrok Masala Chai. Dostaliśmy ją w prezencie, jako taki tam dodatek do prezentu, w zasadzie mój Bartek. No i to jest taka herbata czarna, cejlońska i ona ma dodatek takich różnych korzennych aromatów. Tutaj już Wam mówię, co tutaj są. Kawałki imbiru, kardamonu, masala chai, suszone kawałki kory cynamonowca, gałka muszkatołowa, goździki, czarny pieprz. Jest po prostu przepyszna. Zróbcie sobie tam screena lub coś, jak potrzebujecie. Jest fantastyczna, bardzo dobrej jakości cejlońska herbata i dużo aromatu, ale nie jest też taki, wiecie, przeładowany, że aż jest, nie wiem, jakaś taka gorzka od tych przypraw, ale taka przepięknie pachnąca, no idealna zimowa herbatka. I taka ciekawostka, którą dostałam ostatnio od Basi, mojej Wiski, która była ostatnio u mnie na kursie, i to jest kaskara. Coś, co jest
trochę kawą, trochę herbatą. Cascara to są suszone wiśnie kawowca. Brzmi bardzo intrygująco. Ogólnie to wygląda tak, że to są tak jakby łuski kawowca. Ja Wam pokażę, jak to wygląda. O, takie łuski, takie coś. I to smakuje jak owocowa herbatka. Tutaj to ma bardzo intensywny zapach, taki mocno owocowy. Ewidentnie czuć zapach śliwki. Dla mnie też takiej troszeczkę pijanej, likierowej wiśni. Trochę rodzynki, wiecie, takie trochę kwaskowe, trochę słodkie, takie lekko jakby pijane w zapachu. I jak sobie to zaparzamy, to mamy właśnie taki intensywny, owocowy zapach, tak jak owocowa herbata, ale z taką właśnie nuteczką kawową. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa sprawa. Nigdy wcześniej nie miałam jakby styczności z Cascarą, więc może to Was zainteresuje. Jeżeli lubicie może jakieś takie właśnie owocowe herbaty, owocowe smaki, ale takie troszeczkę coś innego. I ją można kupić w Java Coffee Roaster. Gadżety urodowe. Tutaj moim absolutnym ulubieńcem od kilku miesięcy jest ta golarka elektryczna dla kobiet od szaf. Ona jest stworzona właśnie specjalnie z myślą o kobiecych potrzebach. Golarka, która fantastycznie sprawdza się do golenia okolic bikini, pach, ale też całego ciała. I ja przede wszystkim tutaj skupiam się na jakby recenzowaniu jej pod kątem depilacji okolic bikini, czy golenia okolic bikini, bo z tym zawsze miałam problem. Już opowiadałam Wam o tym, że u mnie zawsze golenie maszynką zwykłą to były podrażnienia, swędzenie, pieczenie, smarowanie, po prostu wszystkim, co się da, żeby tylko nie chodzić i w kółko się nie drapać po kroczu. W ogóle mega niefajna sprawa. A to totalnie odmieniło ten temat, bo zawsze było tak, że byłam albo podrażniona, drapiąca, swędząca, albo zarośnięta. Jakby nie było nic pośrodku, nie? A teraz, mając tą maszynkę, no nie mam tego problemu, że skóra nie jest podrażniona, nie jest swędząca, nie jest piekąca, nie ma żadnych podrażnień. Pięknie goli. Tutaj mamy takie boczne ząbki, które skracają włos, jeżeli macie jakiś dłuższy, a to ostrze pośrodku foliowe dogala Wam jakby wszystko na idealnie gładką skórę. Jeżeli jesteście control freakami, lubicie idealną gładkość, to tutaj też spokojnie tą maszynką dacie sobie radę. Bardzo wydajna bateria. Jest świeżo naładowana. Goliłam ją. Ładowałam ją 2 razy, odkąd ją mam. A mam ją już od wielu miesięcy, więc bardzo wydajna. Była ze mną na urlopach, na wyjazdach. Nie musiałam, wiecie, myśleć o tym, czy ją trzeba tam ładować, czy nie. Ale jeżeli trzeba, to tutaj wystarczy sobie nawet od ładowarki Waszej do telefonu podłączyć ją. I nie ma żadnego problemu. Ma też wymienne główki, ma też taką mniejszą główkę do bardziej takich, wiecie, jakichś precyzyjnych miejsc. Wiem, że już wiele z Was kupiło tą maszynkę z mojego polecenia i też jesteście mega zadowolone. Tutaj tylko małe ostrzeżenie, bo ja na początku, kiedy pierwszy raz ją dostałam, kiedy pierwszy raz ją testowałam, to miałam wrażenie, że ona w ogóle nie goli. Naprawdę, z ręką na sercu miałam wrażenie, że ona w ogóle nie goli. Mówię, co to w ogóle jest za jakaś ściema? Ale okazało się, że po prostu źle ją trzymałam, bo tutaj ważne jest, żeby ją pod odpowiednim kątem złapać, pod odpowiednim kątem włosa po prostu golić, więc musicie sobie po prostu sprawdzić, jakby za pierwszym razem coś tam się nie udało, to tylko Wam daję znać, że ja też miałam takie pierwsze odczucie, że coś jest chyba nie tak, ale to była kwestia po prostu trzymania, złapania. I oczywiście po ogoleniu takiej okolicy warto ją sobie nawilżyć czy posmarować, no bo jeżeli ogolona część skóry styka się z drugą ogoloną częścią skóry, to kiedy te włoski zaczynają odrastać, no to może tam się coś obcierać i możecie to odczuwać, tak? No to będzie jakby nieuniknione, ale ja czasami sobie tam po prostu czymś posmaruję nawilżającym delikatnie. Nie pamiętam, że się goliłam ogólnie, nie? Więc bardzo wygodna sprawa. Teraz z okazji walentynek trwa promocja na ten produkt i z moim kodem SYLWIA22 macie 22% rabatu na tą maszynkę. Jeżeli zmagacie się z podrażnieniami, swędzeniem i po prostu jest to dla Was męczarnia, to polecam spróbować, bo to dosłownie ułatwia życie. Wszystkie informacje o promocji i link do tego produktu znajdziecie na dole w opisie. Kategoria książki i tutaj tylko jedna, bo jakoś ostatnimi czasy wracałam do moich starych książek, czytałam je ponownie, ale tą właśnie zaczęliśmy niedawno razem z moim Bartkiem czytać i to jest 365 dni z językami miłości. Autor Gary Chapman, czyli autor
5 języków miłości. Napisał tą książkę, ale uwaga, to jest taka bardziej książka dla chrześcijan, bo tutaj mamy rozdziały na 365 dni. Każdy rozdział to jest dosłownie jedna taka strona, nawet czasami niecała, więc bardzo króciutkie takie, wiecie, do przeczytania. My sobie z Bartkiem czytamy razem, przed wieczorkiem, przed pójściem spać i tutaj są poruszane różne kwestie. Począwszy oczywiście od języków miłości, bo nie wiem, czy wiecie, każdy z nas ma taki swój język miłości, którym wyznaje swoją miłość. Niektórzy jakimiś gestami, czułościami, niektórzy prezentami, inni dotykiem. I właśnie ta książka mówi o tym, ale też o tym, jak na przykład takie są nasze oczekiwania w stosunku do partnera. Tutaj oczywiście mogą to sobie czytać zarówno małżeństwa, jak i po prostu pary. Rozdziały typu podążanie za wskazówkami, bądź nieskory do gniewu, konstruktywne podejście do złości, intymność seksualna, szukanie towarzysza, samotność w małżeństwie, stworzyć atmosferę szacunku. Najpierw słuchaj, potem reaguj. Praca zespołowa. Przeróżne jakby tematy dotyczące związku, nie tylko wyznawania miłości, ale taka, wiecie, nauka też tego, jakie są oczekiwania danego partnera, jak reagować na jakieś zachowania, jak się nie gniewać i jak rozmawiać na różne tematy. Uważam, że bardzo fajne, tak żeby właśnie razem ze swoim partnerem, żoną, mężem sobie właśnie takie, wiecie, kwestie czytać. My na przykład jak z Bartkiem czytaliśmy, to często mieliśmy takie, że w sumie tak robimy, więc sami do tego doszliśmy, że warto robić to w ten sposób, a nie w inny, ale były na przykład jakieś tematy, które właśnie chcieliśmy tak sobie, wiecie, przegadać, że ktoś na przykład czuł się, że w tej kwestii mogłabym zrobić coś więcej, albo mógłbym, albo ty mógłbyś coś tam na przykład zmienić, no nie? Więc bardzo fajna rzecz, tutaj jakby każdy rozdział na początku jest jakiś krótki fragment z Pisma Świętego, jakby dotyczący tego tekstu, a na koniec taka króciutka modlitwa, ale ogólnie to tutaj to jest naprawdę takie bardzo wartościowe, cenne takie informacje i właśnie fajne, żeby razem ze swoją ukochaną osobą to czytać i wtedy, wiecie, docierać się jeszcze bardziej, żeby wasz związek był jeszcze lepszy. Więc i ja też poznałam swój język miłości, zrozumiałam, jaki jest Bartka język miłości i jak on jakby swoje uczucia do mnie pokazuje i to jest bardzo fajne. I zaczniemy od mojego wisielca na szyi. Kupiłam sobie ten łańcuch na urodziny i jest to marka Regal Rose. Regal Rose. Jest to marka zagraniczna, ale spokojnie można zamówić do Polski. Jest trochę droższa przesyłka, ale tutaj jakby bez problemu wszystko dochodzi. Można sobie bez problemu zamówić. Chodził za mną taki łańcuch właśnie z karabinczykiem od bardzo, bardzo dawna. Już Wam opowiadałam o tym. I powiem Wam, że jest po prostu to taki pis, że mogłabym nosić go w kółko, albo po prostu zahaczyć sobie o ostatnią dziurkę, albo właśnie w ten sposób. No jest to po prostu totalnie mój styl i fajna też jest ta biżuteria, bo jest takiej, wiecie, dobrej jakości. Ona jest tak jakby troszeczkę taka przerysowana, że nie błyszczy się tak, wiecie, trochę może zbyt, nie wiem, kiczowato czy tandetnie, tylko jest taka jakby lekko zużyta tak celowo, ale jakościowo bardzo, bardzo fajna. Uważam, że Regal Rose ma mnóstwo przepięknych elementów biżuterii, takich troszeczkę może mniej standardowych, takich rzadziej spotykanych i tam dużo tych biżuterii mi się podoba, więc może jak szukacie takich trochę bardziej chunky, cięższych, bardziej charakternych elementów biżuterii, no to zajrzyjcie tam, bo myślę, że możecie znaleźć tam coś ciekawego, a jeżeli właśnie interesuje Was ten, no to właśnie jest ze strony Regal Rose. Pokażę Wam też rzecz, którą kupiłam dla Bartka, ale Bartek jest tak zachwycony, że obcałowywał mnie już z 10 razy za ten prezent i za każdym razem jak go zakłada, to po prostu chwali się, jakie to jest super. I jest to, słuchajcie, torba treningowa od Puccini. Szukałam dla Bartka na prezent właśnie torby treningowej, bo potrzebował, bo chodził z plecakiem, w plecak ciężko mu się było zmieścić, bo on trenuje tenis stołowy i tam, wiecie, jakieś buty musi wrzucić i ubrania, i rakietkę, i wodę i w ten plecak już się nie mieścił. Ale powiem Wam, że jeżeli chodzi o kwestie torb treningowych, jakoś tak patrzyłam, wiecie co, tak po tych sportowych markach, takie sobie, że wiecie, jeden wielki worek, może jakieś 1-2 kieszonki i tyle. Szukałam po tych firmach typowo zajmujących się tenisem stołowym. Też jakieś takie, wiecie, to nic co ciekawego, a wizualnie, no nie wiem, mi trochę to wkurza, że te sportowe rzeczy, akcesoria i ciuchy są takie pstrokate, że są często w takich intensywnych kolorach, jakieś takie
nie wiem, no takie niestylowe za bardzo, no nie? I trafiłam znowuż na markę Puccini, którą już Wam wielokrotnie tutaj pokazywałam. I tym razem torba treningowa, która i jest świetnie zaprojektowana i która po prostu wygląda, wiecie, tak po prostu ładnie, stylowo, elegancko. Tutaj jest akurat taki odcień takiej bardzo ciemnej zieleni, ale tam też jest jakiś chyba pudrowy róż, jest czerni, chyba jest jeszcze jakaś jaśniejsza zieleń, ale to jak ona jest zaprojektowana. Tutaj mamy takie miejsce, że możemy sobie na walizkę wsunąć. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, tutaj możemy wrzucić sobie zwiniętą matę. Jeżeli idziecie na jakiś pilates, na jakąś jogę, możecie tutaj sobie wrzucić matę. Tu mamy jedną boczną kieszonkę na jakieś tam, wiecie, że tak powiem, bibeloty, jakieś chusteczki, nie wiem, jakiś kosmetyk czy coś takiego. Tutaj jest specjalna przestrzeń na buty. Nawet widzimy, że są, tak? Bo Bartuś tutaj sobie zakłada. I ona się nie styka z wnętrzem pozostałym tej torby, więc można sobie, wiecie, tak fajnie jakby higienicznie przekładać, przechowywać te buty, że one się nie brudzą, tam nie kruszą z, nie wiem, z ubraniami na przykład. Co więcej, mamy tutaj dwie przegrody w środku, tutaj jedna taka główna, o na przykład tutaj rakietkę widzimy i tutaj w środku też jest jakaś tam, wiecie, mniejsza taka na zameczek, no, zapięcie. I mamy drugą, słuchajcie, wodoodporną, widzicie to? I to jest taka, wiecie, higieniczna, basenowa komora, zobaczcie, w którą można włożyć jakieś mokre, spocone ubrania, mokry ręcznik, świetna na basen, wiecie, po basenie jakiś kostium kąpielowy, jakieś mokre ręczniki, klapki i tak dalej, wrzucacie tutaj i to nie przecieka Wam na resztę ciuchów. Bartek tutaj czasami wkładał bidon, który mu przeciekał i któregoś razu mu się praktycznie cały wylał ten bidon do tej torby i nic mu nie przeciekło. Także uważam, że przemyślana jest genialnie. Oczywiście pasek do regulacji albo takie po prostu, wiecie, rączki, można ten pasek sobie odpiąć. No uważam, że jest zaprojektowana po prostu, wiecie, że ktoś siedział i myślał. Że nie po prostu zrobił, nie wiem, z Chin sprowadził, tak jak se tam, wiecie, jakie były dostępne, takie se sprowadził. Tylko ktoś na tym po prostu siedział i myślał, moim zdaniem. I wygląda pięknie, elegancko. Jak potrzebujecie torby na trening, takiej z głową, ładnej i przemyślanej, no to znowu tutaj Puccini w tym temacie wygrywa. I ostatnie takie ciuchowe rzeczy to są, słuchajcie, bluzy. Kupiłam ostatnio i sobie, i Bartkowi bardzo fajne bluzy. Marka nazywa się Karl Kani. Nie wiem, czy ją kojarzycie, ja ją bardzo lubię. Mam kilka odzieżowych rzeczy z Karla i jestem zawsze z nich mega zadowolona, bo one są fajne, jakby designerskie, trwałe, że po wielu praniach nadal wyglądają dobrze i fakt, że tej bluzy jeszcze nie prałam, bo jest w miarę nowa, ale chciałam Wam ją pokazać. Ja szukałam bluzy, która będzie taka fajna, mięsista, oversize'owa, luźna i czasami ciężko jest znaleźć takie bluzy, bo ja strasznie nie lubię takich bluz, które są takie cieniutkie, takie szmatki. Ja nie lubię bluz, które wyglądają jak szmatki, bo ja się czuję po prostu tak byle jak w takiej bluzie. Dla mnie bluza musi być taka, wiecie, taka gruba, taka mięsista, taka, wiecie, taka bombka po prostu, no nie? No i udało mi się znaleźć, bo szukałam na zamek właśnie jakiejś takiej sensownej, żeby nie wyglądała jakoś tak zbyt smutno. I to jest ogólnie męska MK i moim zdaniem jest właśnie taka, jaką chciałam, czyli właśnie taka większa, czekajcie, spróbuję Wam pokazać. Czyli właśnie taka trochę, wiecie, większa, luźniejsza i właśnie jedna bardzo ważna rzecz w kwestii, ja mam taki problem, że ciężko jest mi znaleźć takie bardzo basicowe rzeczy na swoją sylwetkę, jak na przykład bluzy i t-shirty, bo jeżeli jest to nietaliowany t-shirt, bo ja takich taliowanych to tak nie za bardzo lubię, takich, wiecie, typowo kobiecych. I jak chcę sobie kupić taki zwykły, prosty t-shirt, to zazwyczaj jest tak, że tu jest ciasno, tu jest luźno i znów się zatrzymuje na biodrach i tu jest znów ciasno. Więc potem mam taką sylwetkę takiego kołka, strasznie niefajnie to wygląda. I sekretem takiej sylwetki jest szukać t-shirtów albo bluz, które są szersze w biodrach, że one tutaj się nie zatrzymują, nie? No chyba, że to jest, wiecie, taki ściągacz i on nam specjalnie tutaj robi taką bombkę, to wtedy jakby okej. Ale jeżeli mamy taką, wiecie, zwykłą, luźną bluzę, to zobaczcie, że ona jest taka tutaj szeroka, przez co nie opina się na biodrach i nie robi takiej dziwnej tutaj sylwetki, co nie?
No i właśnie bardzo mi się to w niej podoba. Ma przepiękny kolor, to takie fajne przeszycia, jest bardzo milutka, ma duży, fajny kaptur. Zobaczcie, zobaczcie, no coś pięknego. No i właśnie te ciuchy z Karla są takie mega fajne. Jak lubicie takie trochę bardziej streetowe rzeczy, takie oversize'owe, to oni mają świetne t-shirty. Ja też mam taki t-shirt jeden, dostałam od mojej przyjaciółki na prezent. I już wielokrotnie w nim trenowałam, wielokrotnie go prałam i zachowuje się fantastycznie. Cały czas jest, wiecie, taki gruby, mięsisty. Ja kupiłam też Bartkowi. Wybrał sobie, słuchajcie, taki piękny kolor. Ja tu się nie mieszczę. Taka typowa bluza, taka lekka bombka, że wiecie, że jest taka oversize'owa. Tu ma tylko takie delikatne logo, przepiękny kolor i właśnie fajnie leży. Ona jest taka, wiecie, taka, że nie wisi tak smutna, jak taka szmatka, tylko jest taka po prostu taka fajna bombka. Super materiał, taki wiecie, gruby, mięsisty, fajnie wyglądają te bluzy i jakościowo dla mnie Karl Kani to jest coś trochę jak Carhartt, jak Dickies, że to się naprawdę te rzeczy fajnie trzymają, a nie, że po kilku praniach już jest, wiecie, to wszystko skulkowane, takie szmatki, nie? I możecie je znaleźć na Zalando. Także win-win. Kategoria hobby i muszę ją zacząć od polecenia Wam aplikacji Wishlist. Mówiłam Wam już o niej, ale może ktoś nie oglądał tamtych odcinków, więc polecam tutaj. Aplikacja Wishlist, którą możecie sobie stworzyć jako po prostu Wasza taka wishlista, lista życzeń, rzeczy, które chcielibyście sobie kupić, ale możecie sobie tam też dodawać znajomych i wtedy wszyscy widzą na przykład, co chcecie dostać. W sensie tam można tworzyć sobie takie listy dla samych siebie, jakby prywatne, dla znajomych albo publiczne, więc jak ktoś wejdzie na Wasz profil, to zobaczy na przykład, że chcielibyście dostać, powiedzmy, nie wiem, paletkę. Bardzo przydatna rzecz i właśnie dzięki temu dostałam dużo prezentów, które chciałam. I w temacie właśnie tych prezentów puzzle to są wszystkie wzory, modele, które chciałam dostać i słuchajcie, dostałam. Te dwa wzory ułożyłam, ten ułożyłam i teraz biorę się za ten. Puzzle uratowały moje długie zimowe wieczory. Teraz dzień już się trochę wydłuża, więc już też jest troszeczkę łatwiej, ale powiem Wam, że ten grudzień, styczeń, takie te długie, ciemne dni, coś pięknego. Macie po prostu sobie rozłożone puzzle, po pracy sobie przychodzę i zamiast, wiecie, walnąć się na kanapę i nie wiem, włączyć sobie Netflixa czy scrollować telefon, ja siadam przy stole, pyk, 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 pyk i po prostu czas mi leci przepięknie i chilluję i powiem Wam, że nawet czułam, że lepiej śpię, gdzie ja nigdy ze snem nie miałam problemu, ale miałam wrażenie, że po takim wieczorze chillowym jakby jeszcze lepiej śpię, co nie? Także no coś pięknego, puzzle. I ja tutaj mam takie wzory, które po prostu bardzo skradły moje serducho, wzory związane trochę ze sztuką. I tutaj mam typowe puzzle z Trefla, z Fridą, przepiękny wzór, w miarę prosty do ułożenia, więc dla takich osób średnio zaawansowanych. Tutaj troszeczkę trudniejsze Sandro Botticelli i Narodziny Wenus, no wiecie, taki klasyk, ale tutaj właśnie takie ma fajne, takie smart cut, takie fajne cięcie, takie mają różne ciekawe kształty te puzzle. Właśnie ostatnio je układałam. Bardzo ładne wzory. W ogóle ja kocham takie, wiecie, dzieła sztuki i to jest takie też bliskie mojemu serduszkowi. I teraz będę układać Katsushika Hokusai, no i te przepiękne fale, też jeden z takich, no mocno zglobalizowanych obrazów, ale no fajnie będzie to ułożyć jako puzzle, to będzie pewnie takie trochę trudne, ale fajne, jaram się, uwielbiam ten obraz, więc no fajnie mieć go, chociaż w takiej formie puzelków, zobaczymy jak mi pójdzie, wszystkie są po 1000, no i też firma, którą Wam już polecałam, gdzieś tam mówiłam Wam w jakichś tam prezentownikach i tak dalej, czyli Muno Puzzle, polska firma, odwrotnie, Sysia, jak Ty polecasz. Muno Puzzle, które są projektowane przez polskich designerów, polskich grafików i mają przepiękne wzory. Ten jest bardzo trudny. Ja już go ułożyłam, jest bardzo trudny, ale wiecie, no ze 3 tygodnie to on sobie leżał, nie? Na stole. Przepiękny, zobaczcie, taki kolaż. Ilustratorka Julia Błaszczyk. Piękne kolory, jakieś tutaj wisienki, truskawki, kwiatuszki, ptaszki. Piękny jest. I te są bardzo duże, 2000. Troszkę aż takie za duże, ciężko mi było tak się ogarnąć, ale dałam radę, ułożyłam. I tutaj mam 1000
spaceship, taki wiecie, taki żartobliwy kolaż z owcą, z taką wiecie, no taką maską, taką kopułą, jakby była na księżycu. Bardzo, bardzo fajny. Mnóstwo mają przepięknych tych wzorów i prostsze i bardziej skomplikowane, więc zależy kto czego tam potrzebuje. Więc polecam ogólnie puzzle jako puzzle, jak lubicie tak sobie chillować, ale właśnie te z Muno fajna sprawa. I jeszcze jedna rzecz w temacie puzli do polecenia. Jest to mata do układania puzli. To jest tak ułatwiająca życie sprawa, że nie zdajecie sobie sprawy. Ogólnie jest to taka mata, kawałek filcu, może nic specjalnego, nie będę już to może otwierała, ale jest to kawałek po prostu filcu, który sobie wykładacie. Na tym sobie układacie puzzle i potem możecie sobie to zwinąć, przenieść, postawić, schować do szafy, więc nie jest tak, że jak rozłożycie to na stole, to potem ten cały stół jest zawalony i nie ma jak z niego funkcjonować. Ja tak, wiecie, niejednokrotnie robiłam i nie polecam ogólnie, więc bardzo przydatna sprawa. Na początku miałam taką przygodę trochę z tą matą, bo nie wiedziałam do końca jak jej użyć i strasznie mnie to wkurzało, bo próbowałam to zwinąć, to się wszystko rozwalało, nie wiem, mówię, chyba zaprojektował to ktoś, kto nienawidzi puzli, ale okazało się, że tą matę się rozkłada, na to się kładzie tą tubę i na tym się zwija i tu są jeszcze takie rzepy, owija się w te rzepy, wszystko pięknie się trzyma, nic się nie rozwala, można schować i zostawić. Coś pięknego. Może nie jest to tak, wiecie, idealna sprawa, bo ta mata jest ciemna. Moim zdaniem powinna być jasna, łatwiej by się te puzzle układało, byłoby je lepiej widać. I druga sprawa, no jest to kawałek filcu, więc jest też troszeczkę bardziej miękki, więc nie układa się aż tak przyjemnie jak na stole, no ale fakt, że można sobie to przenieść, wiecie, zwinąć i gdzieś tam schować, to jest naprawdę ułatwiające życie, szczególnie dla osób, które lubią sobie te puzzle układać, bo mogą to robić kiedy chcą, zwijają i tak dalej. I przechodzimy do pielęgnacji. Tutaj chciałabym Wam pokazać rzecz, którą używam już od jakiegoś czasu. Jest to farbka do brwi z Sajosa w odcieniu jasny brąz. Świetna sprawa, jeżeli potrzebujecie farbować sobie brwi, ale henna z różnych powodów nie do końca Wam odpowiada. Mnie w hennie wkurzało to, że jeżeli chcę mieć długotrwały efekt, to muszę zrobić ją ciemną. Wkurzało mnie to, że na początku wyglądam po prostu jak Breżniew, a dopiero po kilku dniach wyglądam tak fajnie i nie lubię tego efektu. Chciałam mieć coś, co wiecie, nałożę na brwi, troszeczkę mi je przyciemnią, ale będę tak naturalnie ładnie wyglądała. I to właśnie ta farbka właśnie to robi. Dosłownie minutkę, dwie trzymamy i one są ładnie zafarbowane, ale nie takie, wiecie, aż takie ciemne, bardzo takie prawie czarne, no nie? Tylko właśnie ładny, delikatny odcień dla blondynek, dla takich średnich blondynek, czy właśnie brązowych włosów, to właśnie to wygląda bardzo dobrze. Robiłam też na mojej mamie i u mojej mamy jest tak, że ona też ma już bardzo jasne brwi, a dosyć ciemne włosy i zrobienie henny też dawało taki efekt, taki wiecie, takiej po prostu mocnych, ciemnych, wkurzonych brwi, a po tym rewelacja, że one są pięknie podkreślone, ale takie wiecie, w miarę lekkie i bardzo ładnie i długo się utrzymują, bo tutaj jest chyba napisane, że do 40 dni długotrwałego efektu i tutaj mogę potwierdzić, że spokojnie, miesiąc spokojnie. Ja rzadziej robię, ale też no tam nie pilnuję dokładnie z zegarkiem w ręku ile czasu, ale spokojnie na miesiąc wystarcza, także nie wiem, raz w miesiącu, czy właśnie raz na te 40 dni farbowanie i mamy z bani, a nie, że musimy co tydzień czy co 2 tygodnie sobie robić hennę. Polecanko, bardzo fajna rzecz. I tutaj macie w zestawie praktycznie wszystko, co jest potrzebne, czyli farbkę, aktywator, taki pędzelek, tu jest taki mini grzebyczek, tu jest taki aplikatorek do mieszania. W tym opakowaniu plastikowym tu jest takie zagłębienie, w którym możecie sobie tą hennę, w sensie tą farbkę rozrobić. Ja tu sobie jeszcze tylko dorzucam zawsze jakiś patyczek kosmetyczny z waciczkiem, że tak powiem i tyle. I więcej nie potrzebujecie. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Kolejna rzecz, która totalnie uratowała mnie zimą, Bepanthen Plus. Skarżyłam Wam się jakiś czas temu, że miałam problem z takimi suchymi dłońmi, szczególnie tutaj tymi wszystkimi kostkami, tutaj, że robiły się takie mega suche, takie suche placki, odstające skórki i nawet gdzieniegdzie takie leciutkie pęknięcia, gdzie ja z dłońmi nigdy nie mam problemu i w ogóle nigdy nie są suche i rzadko kiedy potrzebuję w ogóle używać jakiegokolwiek kremu do rąk, naprawdę sporadycznie. I powiem Wam, że no przez tę zimę, przez te mrozy naprawdę męczyły mnie te suche skórki, nawilżałam jakimiś kremami, no ale to, no wiecie, no dawało taki efekt na chwilę. I zajrzałam do mojej domowej apteczki, no i
Okazało się, że mam Bepanthen Plus. Użyłam i po prostu od razu poczułam ulgę. I nie wiem, po 2 dniach miałam wrażenie, że już w ogóle nie miałam suchych skórek. Może jakaś jedna gdzieś tam delikatnie mi została. Bardzo szybko zregenerowały mi się właśnie te suche skórki, suche dłonie, więc może jeżeli macie podobny problem, być może u Was pomoże. Polecam. Mi naprawdę uratowało cudownie dłonie. Już tych suchych skórek w ogóle nie mam, ale staram się już teraz jakby pilnować, żeby w miarę regularnie nawilżyć sobie dłonie i już jest ok. Pianka pod prysznic z Ritualsa. Ja widziałam, że ona w internecie jest bardzo hitowa i mi się wydawało, że to po prostu taka, wiecie, influencerska sprawa. Póki nie dostałam w prezencie od mojej przyjaciółki, jako taki dodatek do prezentu i się okazało, że ja już rozumiem, dlaczego ona jest taka popularna. To jest tak przyjemne sensorycznie. Nie dość, że pięknie pachnie. Ja mam akurat Ritual of Jing. Kwiat lotosu i żożoba. Zapach taki świeży, taki lekko trawiasty, troszkę męski, troszkę jakiś taki kwiatowy, przepiękny, bardzo, bardzo ładny zapach. I to jest jak taki gęsty żel, trochę jak taki do golenia, że psikacie sobie i ten żel gęsty zmienia się nagle w pianę. I ta piana, jak sobie nakładacie na ciało, ona się robi taka gęsta, taka kremowa. To jest tak przyjemne sensorycznie. No coś pięknego. Piękny jest ten zapach, przyjemnie się to nakłada, spłukuje i potem ciałko też delikatnie pachnie, więc bardzo fajna rzecz dla osób, które właśnie lubią takie prysznicowe rzeczy, albo właśnie może na prezent. Te pianki z Ritualsa uważam, że jest to coś, co warto sobie przetestować. Zostałam zinfluensowana ostatnio przez Izę Fokindegarden, która nagrała rolkę o zapachu Klaudyny Hebdy Cherry Paradox. I tak mnie to zaintrygowało, że kupiłam sobie próbki tych zapachów. Tutaj jest Sea Paradox, Flower Paradox i Cherry Paradox, żeby właśnie przetestować sobie te polskie zapachy. I znalazłam tam też perfumowane olejki do ciała. Guys. I kupiłam próbki każdego z tych zapachów, testowałam je i to są bardzo ładne zapachy, ale też nie jest tak, że któryś z nich jakoś tak totalnie jest w moim klimacie, tak totalnie do mnie przemawia, każdy jest bardzo ładny. Może jak będziecie chcieli, dajcie znać, to opowiem Wam o tych zapachach dokładnie, bo już tutaj nie chciałabym się rozgadywać, ale wiedziałam, że jeżeli chodzi o zapachy takie na ciało, to ja lubię takie lekko słodkawe, gurmandowe, jakieś takie lekko pudrowe, nuty mi nie przeszkadzają, gdzie w perfumach mi przeszkadzają. No i właśnie kupiłam sobie olejek do ciała, to jest suchy olejek, właśnie Cherry Paradox. Jest to olejek, który można używać i do twarzy, i do ciała, i do włosów. Jest to po prostu na bazie naturalnych olejów, ale taki, który nie robi takiej, wiecie, tłustej warstwy. Zapach jest po prostu przepiękny. To jest taki zapach. Prysnęłam sobie właśnie olejkiem na bluzkę, super. To jest taki zapach, który na początku faktycznie daje taką intensywną wisienką, takim wiśniowym dżemem. Fajnie, że ta wiśnia nie jest taka syntetyczna, strasznie mnie to wkurza w tych wiśniowych zapachach. A tutaj ta wisienka jest taka autentyczna, taka leciutko kwaskowa, słodka. Ale ten zapach ma też w sobie dużo ciepła, jakiegoś takiego migdała, jakiegoś takiego czegoś lekko pudrowego. I potem ten zapach przeradza się w taki troszeczkę z tego takiego świeżo, lekko takiego kwaskowego, wisienkowego, właśnie taki bardziej migdałowy, troszkę otulający, elegancki, ale wciąż ta wisienka gdzieś tam zostaje w tle. I jest taki, wiecie, taki elegancki, taki miękki, taki lekko pudrowo, leciutko waniliowy, no po prostu mega apetyczny i spokojnie można, wiecie, aplikować na ciało i nie ma takiego efektu tłustości, więc nawet, nie wiem, rano jak się ubieracie do pracy, to też spokojnie można sobie tego olejku użyć. Fajny i jakościowo, i zapachowo, przepiękny i naprawdę długo się długo się utrzymuje. Używałam go wczoraj jakoś tak po południu, sobie tak właśnie ręce posmarowałam i potem poszłam na spacer, byłam na treningu, kąpałam się i wieczorem jeszcze czułam ten olejek, także bardzo fajna sprawa, bardzo fajna. Ostatni produkt pielęgnacyjny i przechodzimy do makijażu i będzie to ten krem z Effectime Revive Oleosom, czyli ten różowy, który jest z ceramidami, witaminą E, kwasami omega. Powiem Wam, że to był tak dobry krem na zimę, po prostu zjedliśmy go z Bartkiem po prostu na momencie. Fantastyczna sprawa, w bardzo dobrej cenie, taka jakość,
Coś pięknego. W ogóle bardzo jest dobra ta seria. Pokazywałam Wam ją na kanale, ale ten różowy w szczególności, jeżeli potrzebujecie dobrego nawilżenia, ale też takiego otulenia dla skóry, ochrony, ale nie ciężkiej i tłustej, świetny, świetny krem. Właśnie w szczególności na zimę, ale myślę, że dla skór suchych, normalnych, dojrzałych będzie to spokojnie krem całoroczny. U nas się sprawdził genialnie i na pewno wrócę do niego ponownie, jak zużyję swoje pootwierane zapasy. No i makijażowo, może kilka rzeczy będzie się powtarzało z ulubieńcami roku 2025, ale I don't care. Zacznijmy sobie od tych błyszczyków z Hintora. Po prostu kocham te błyszczyki. Są wspaniałe, są przepiękne i to jest, wiecie, ta taka kolekcja, taka szarawa trochę. One są w takim chłodnym tonie, ale to są wciąż bardzo użytkowe kolory. Wyglądają na ustach bardzo ładnie i są to w końcu błyszczyki, które nie wypadają ciepło na ustach i spokojnie osoby o chłodniejszych typach urody mogą sobie ich używać. Ja bardzo je lubię do tonowania moich odcieniów na ustach, odcieni na ustach, do neutralizowania, ochładzania i solo również, w zależności od tego, jaki makijaż zakładam danego dnia, taki sobie używam, wiecie, kolor na usta i te mi pomagają właśnie tak sobie dopasować te kolory. Dzisiaj mam na ustach konturówkę i ten, który wygląda tak srebrzyście, jest taki mocno błyszczący i to jest numer 0,99. Ten czarny, no to wiadomo, że to jest taki bardziej artystyczny, a 0,97, ale to jest tak mocno kryjący błyszczyk, że to jest jeden swipe, jedno machnięcie i mamy po prostu czystą, piękną, głęboką czerń na ustach, więc dla osób, które lubią jakieś kreatywne rzeczy, bardzo, bardzo polecam. A z takich, wiecie, mega, mega użytkowych, to są błyszczyki już takie, wiecie, bez jakichś drobinek i tak dalej. 3 różne odcienie, zaczynając od najjaśniejszego 00, tutaj mam 0,96 i troszeczkę ciemniejszy 0,94, ale wszystkie wypadają na ustach jasno, więc to nie są takie, wiecie, bardzo, bardzo ciemne. Fantastyczne. I odcienie mają piękne, ale też formułę, aplikator, tutaj wszystko się zgadza. One są takie fajnie lekkie, nie lepkie, nie klejące się, ale też takie przyjemnie nawilżające. Bardzo, bardzo fajna sprawa. Moja ulubiona paletka rozświetlaczy Astral Radiance z Cosmic Brushes. Przepiękne, przepiękne rozświetlacze. No w szczególności ukochałam sobie ten, który jest taki niebieski. Mam go też dzisiaj troszeczkę tutaj na policzku, żeby wpasował mi się w makijaż, ale są tutaj też bardzo użytkowe kolory, jak właśnie taki ciepły, lekko złotawo-brzoskwiniowy. Myślę, że on będzie fantastyczny na lato, jak będzie już, wiecie, taka troszeczkę opalona skórka, ale właśnie go bardzo lubię do takich ciepłych make-upów. No i mamy taki bardziej jakby srebrzysty, ten jest troszkę bardziej taki drobinkowy, ale ma taką nuteczkę jakby różu, taką nutenikę, że on nie jest taki srebrny, tylko jest taki, wiecie, różowo-chłodny. Piękne, piękne rozświetlacze, bardzo, bardzo lubię tą paletkę i jakościowo i wizualnie tutaj się wszystko zgadza. Z takich niszowych marek i produktów do twarzy moja nowa miłość, czyli róże od Singe Beauty Evocative, mam wszystkie 4 i nie wiem, czy jestem w stanie się z nimi rozstać. Używam ich ostatnio cały czas. W zasadzie często robię takie blush combo, czyli nakładam na przykład sobie jakiś tam róż, który na przykład aktualnie zużywam, róż taki bazowy, kremowy lub płynny i na wierzch trochę tego i to mi daje taki vibe, wiecie, takiego lekko mokrego, rozświetlonego policzka, no ale jest to produkt normalny, suchy i mają przepiękne odcienie. Zresztą pokazywałam Wam w teście Singe Beauty. Tutaj taka śliweczka, piękna, piękna, zobaczcie. Wow, coś bardziej neutralnego dla osób takich, wiecie, bezpieczniejszy, taki troszkę brzoskwiniowo-brązowy, fantastyczny. Tutaj mamy Litchi, taki zgaszony, trochę szarawo-fioletowy dla chłodnych typów urodowych. Rewelacja, świetny do neutralizowania sobie różu. Na przykład ja dzisiaj mam ten róż na sobie i on mi tak się przy tym make-upie wydawał taki aż za bardzo taki żywy i czysty i sobie właśnie dodałam trochę tego i on mi tak przytłumił ten kolor, zmiutował. Fantastyczny. No i coś, czego na rynku jest bardzo mało, a jest wielka potrzeba, figowy, taki piękny fiolet. No myślę, że dla osób, które lubią trochę bardziej artystyczne makijaże, ale też chłodne i po prostu szukają chłodnych róży, bo z tymi różami też tak jest różnie, powiem Wam, jeżeli chodzi o chłodne. I te dwa, to jest petarda i to wykończenie jest takie piękne, bo ono jest takie miękkie, gładkie, daje blask,
ale nie widać w ogóle żadnej jakiejś takiej perły, jakichś drobinek na wierzchu, żeby na tym policzku taka, wiecie, była taka perła, taka gruba kosmetyku. No nic z tego, nic tak nie widać, po prostu wygląda piękny, taki lekko lśniący, nawilżony policzek i nawet przy mojej skórze, kiedy no nie lubię za dużo błysku na tym policzku, bo mam jakąś tam teksturę, to te nie podkreślają tej tekstury zbyt mocno. Gorąco Wam polecam, jeżeli lubicie taki delikatny, wiecie, sheen na policzku, możecie nałożyć sobie delikatnie, żeby to było tylko takie leciutkie muśnięcie, a możecie nawalić tego dużo. Ja sobie dzisiaj nawaliłam dużo i jeszcze do tego rozświetlacz i dzisiaj jest tak, wiecie, na fulla, ale świetna formuła, absolutnie powinna być opatentowana, jest po prostu genialna i mają przepiękne kolory i to nie są wszystkie, bo to są tylko z tej nowej kolekcji. Polecam Wam przejrzeć i przetestować, jeżeli kochacie takie, wiecie, lekko świetliste wykończenie na policzkach. Mówiłam Wam o tym produkcie Algo Lips, olejek do ust Sensum Mare, rewelacja. Po prostu nie dość, że jest piękny, pięknie pachnie, jest lekko słodkawy i smakuje to cudownie, nawilża i zmiękcza usta. Jak były te mrozy i moje usta sobie nie radziły po prostu z życiem, nakładałam jakieś pomadki, błyszczyki, to zaraz znikało i nic nie robiło i to mi potrafiło te, wiecie, suche skórki tak fajnie zmiękczyć, że mogłam je sobie, wiecie, po prostu bez problemu speelingować. Pięknie nawilża, regeneruje, odbudowuje usta, jest leciutkie, pięknie wygląda, ma fajne kolory, bo są 3 różne. Tu mam akurat odcień Rose, więc tak może Wam delikatnie tutaj zesłoczuję, taki, wiecie, brzoskwiniowo-różowy, delikatnie zgaszony. Bardzo często sięgam również po pomadkę First Kiss z Mio w odcieniu 01 Wild Rose. Bardzo ładny odcień, taki właśnie codzienny, delikatnie różowy, lekko ciepły, lekko zgaszony, lekko brzoskwiniowy, śliczny odcień, taki właśnie na co dzień w bardzo prostych takich makijażach, gdzie tylko, wiecie, potrzebuję tak ciach i zrobione, to ten odcień jest prześliczny i te pomadki też są bardzo przyjemne i opakowania mają takie fajne, konkretne, troszeczkę cięższe, magnetyczne. I ta formuła jest taka, wiesz, taka przyjemnie nawilżająca. Już mi się trochę język plącze, za dużo gadania dzisiaj, słuchajcie. Następną pomadką, ostatnio się w niej zakochałam, Juicy Lips od Hean. Ja mam wersję taką lekko błyszczącą, 06 Sunset Sorbet. Nie ukrywam, że kusi mnie też przetestować sobie inne kolory, bo ta formuła jest bardzo przyjemna, taka nawilżająca, ale nie taka śliska, taka, że nic nie robi, tylko tak też przyjemnie jakby siedzi na ustach i nawilża i tam widzicie taką drobinę w sobie troszkę perłową. Powiem Wam, że w tak wielu makijażach ust wygląda pięknie, piękny zapach, taki żywy, owocowy, ponownie ładne opakowanie, ta formuła, coś pięknego, naprawdę kusi mnie, żeby otworzyć sobie więcej, bo mam w zasadzie wszystkie kolory, tylko wiecie, ja mam tych rzeczy do ust strasznie dużo i mi jest po prostu głupio, ale to jest naprawdę coś, co warto spróbować. Są też wersje niedrobinkowe, czyli takie, wiecie, nawilżające, ale bez drobinki, w jakichś tak różnych fajnych kolorkach i czuję takiegoś psiego włosa, więc bardzo Wam polecam, ja ostatnio jestem zakochana. I ostatnia pomadka, którą chciałam Wam pokazać, to jest Cosmic Brushes z tej kolekcji, która powstała z tą śmiercionośną paletą i ten konkretny odcień Mink. Nie ma po prostu bardziej neutralnego, chłodnego, zgaszonego, brudnego odcienia do chłodnych, zgaszonych, brudnych makijaży, albo jak potrzebujecie pomadki, która nie będzie wpadała Wam w jakieś żółte, pomarańczowe tony, jesteście chłodnymi typami, to ta Mink jest chyba najbardziej taka chłodna, zgaszona, brudna ze wszystkich, jakie mam. Jest po prostu fantastyczna i do jakiegoś takiego, wiecie, lekkiego wklepania, żeby właśnie sobie zneutralizować kolor ust, ale też po prostu solo czy z konturówką. Przepiękna, bardzo fajna formuła, piękne opakowanie, polecanko. No muszę też powiedzieć o tych olejkach, bo nie mogę się ostatnio od nich odkleić. To są też olejki z Cosmic Brushes, Tinted Lip Oil. Tu jest odcień Ritual, a tu jest odcień Spellbound. Oba są bardzo przyjemne, nawilżające, przepięknie pachnące i ten uwielbiam do tonowania kolorów ust, a ten tak właśnie, żeby delikatnie coś tam dodać, ale one są raczej takie, wiecie, półtransparentne, więc bez obaw. O, zobaczcie. Aż one pięknie pachną. Piękne mają te opakowania i naprawdę świetną formułę. Więc widzicie, ja myślałam, że ja się zakochałam w markach niszowych ze względu na palety, ale coraz więcej jest też innych produktów u mnie. Rozświetlacze, róże, pomadki, konturówki, w ogóle
wszystko. I a propos konturówek, moje dwie ostatnio ulubione to jest, uwaga, Stars Eternity w odcieniu Nudes Otter. Konturówka, która jest taka zgaszona, brudna, ale lekko fioletowa. Idealna do konturowania ust, do takiego neutralizowania odcieni na ustach. Fantastyczna. I druga, którą najczęściej używam, to jest właśnie Cosmic Brushes, czy tam Cosmic Beauty w odcieniu Rebel. Przepiękna, stonowana, taka średnio ciemna, więc też fantastyczna do konturowania, do wielu przepięknych lip kombosów. Sprawdza się idealnie, bo to jest taki właśnie chłodny, neutralny brąz, który nie ma w sobie zbyt dużo jakichś żółci, pomarańczu, czerwieni. Jest ona raczej taka idąca, nie wiem, delikatnie w oliwkę, powiedziałabym. Świetna konturówka. Ogólnie wszystkie te konturówki z tej kolekcji śmiercionośnej używam i bardzo, bardzo lubię, ale po tą sięgam najczęściej, bo jest taki najbardziej jakby jasny, jednocześnie zgaszony odcień. Bardzo też lubię tą Invite Only. Ta jest taka już lekko bardziej w fiolet wpadająca. Ogólnie wszystkie są wspaniałe. Jeżeli chodzi o odcienie, jeżeli szukacie czegoś bardziej brudnego, zgaszonego, chłodnego, co nie wpada, wiecie, w jakieś takie pomarańcze i tak dalej, to w ogóle cała ta linia jest fantastyczna. No i przechodzimy, słuchajcie, do paletek. I tutaj dajcie mi wziąć głęboki wdech i łyknąć sobie herbaty. Zdecydowanie tą kategorię przewyższają marki niszowe, nawet nie przewyższają, to totalnie po prostu pobiły całą konkurencję, bo to są najlepsze palety, jakie miałam. Ja mam wrażenie, że ja w ogóle jako wizerzystka tak zawodowo przestawię się chyba z jakichś luksusowych marek przeróżnych na marki niszowe, bo one są po prostu lepsze. One są po prostu lepsze, powiedzmy to na głos. Po pierwsze, paletka Rotten od Blend Bunny Cosmetics. To jest tak piękna kompozycja, to ma świetną jakość, to można tak się tym bawić. Uwielbiam tą paletę i to, że ma tyle matowych kolorów, daje masę możliwości łączenia, mieszania tych odcieni. Uwielbiam markę Blend Bunny i myślę, że to nie jest ostatnia paleta tej firmy u mnie. Następnie marka Oden's Eye i tutaj paletka Ice Crystal. Śliczna, delikatna, pastelowa. Te błyski są po prostu zjawiskowe i jest mnóstwo tutaj, w zasadzie znaczna większość błysków idealna na co dzień, bo są jasne, właśnie takie delikatne, znaczy delikatne w kolorze, może tak, ale błysk mają super intensywny, przepiękny. Zobaczcie, nie wiem, ten i ten na przykład. No, to jest bajka, to jest po prostu zabawa makijażem, ale bardzo jest taka funkcjonalna dla mnie ta paletka, bo ma dużo jasnych kolorów, jest po prostu prześliczna, ale jeszcze bardziej od tej zakochałam się w tych paletkach magnetycznych, z kolorami takimi no niby świątecznymi, są takie niby świąteczne paletki, ale jak miałam je w kosmetycznym miesiącu, to nie mogłam się od nich odkleić, po prostu chciałam używać ich cały czas. Uwielbiam te błyski, są super intensywne, mocne, takie wiecie, no błyszczą się po prostu z kosmosu, ale maty też wspaniale kremowe, piękne odcienie. Tutaj co Was interesuje? Może ten, może ten, może ten i może, nie wiem, może ten. Zobaczcie. To się błyszczy tak, to nie potrzebuje żadnej bazy pod błyski, absolutnie w ogóle nic. Coś pięknego. Wspaniałe są te paletki i kompozycja kolorystyczna bardzo, bardzo do mnie przemawia. Tutaj możemy tą chłodniejszą sobie też zesłoczować. Cyk, cyk i cyk. Proszę bardzo. I love it. Kocham te paletki i ten taki, wiecie, podręczny format, taki nie za duży. Myślę, że spokojnie też na jakieś wyjazdy spokojnie się sprawdzą. A ile tutaj jest? Raz, dwa, trzy, cztery, 15. 15 cieni w takiej formie. Petardziątko. Cinch Beauty Succulent Dew. Fajna, funky, kolorowa paletka. Świetne są tematy, naprawdę cudownie się nimi pracuje. One są takie, wiecie, kremowe, dobrze napigmentowane, bardzo przyjemne błyski, które są przyjazne dla powiek opadających, bo nie są takie bardzo emolientowe i ciężkie, a raczej takie właśnie gładkie pod palcem. Dużo z nich ma taką drobinkę, więc można sobie też leciutko wklepać paluszkiem w powiekę. Bardzo lubię ten na przykład odcień. Co tutaj sobie jeszcze zasłoczujemy? Dew jest przepiękny, Mist, no i Drip, mój ulubiony. Cyk.
Też bardzo, bardzo przyjemny. Jeżeli chodzi o moc błysków, no to myślę, że jednak Oden's Eye ma chyba troszkę intensywniejsze, ale te też jakby nie odstają, nie? One też się da mnóstwo pięknych rzeczy nimi zrobić. Tutaj widzieliście makijaże tą paletką u mnie na kanale. Oczywiście tą paletą też widzieliście makijaże i paletką Rotten widzieliście makijaże. Wszystkie te palety są godne polecenia. No i marka Altitude, w której się zakochuję coraz bardziej. To jest pierwsza paleta, którą już robiłam odcinek, a teraz pracuję nad tą paletą i już jestem w niej zakochana. Po prostu błyski Altitude to jest wspaniały wymiar. Nawet nie wiem, czy nie są lepsze od Cosmic Brushes. Cosmic Brushes uwielbiam za kompozycje kolorystyczne. Altitude ma troszeczkę bardziej takie harmonijne te kompozycje, ale te palety też są przepiękne i są zjawiskowe i te błyski po prostu, no nie wiem, ja po prostu jak na nie patrzę, to to jest taki punch. To jest taki punch, po prostu uderzenie koloru i jest tak intensywnie, to się tak błyszczy, to w ogóle nie wymaga żadnego wysiłku, żeby to wyglądało pięknie. Więc paletką Submerge już mieliście odcinek, a niedługo wyjdzie również odcinek z tą paletą. Powiem tak, dzisiaj mam na oczach tą paletę i to jest jeden cień. To jest, można powiedzieć, jeden cień. Ta marka jest zdecydowanie underrated, niedoceniona, bo ona jest po prostu zjawisko. Widzicie to? Te błyski to jest po prostu jakiś inny wymiar, ale maty też są wspaniałe, kremowe. Ta paleta w ogóle jest magnetyczna. Ona jest taka, wiecie, taka trochę konkretniejsza, taka lekko bardziej ciężka i można sobie wyciągnąć te cienie, możecie je sobie zamienić, możecie, wiecie, włożyć coś innego, poprzestawiać i tak dalej. Więc magnetyczna, jak nawet ją zużyjecie albo przeterminują się Wam te cienie, to wciąż paletka zostaje. No cóż, świat niszowych marek jest taki, że chce się go tylko zgłębiać i nie chce się już z niego wracać. Także ja się nie dziwię, że tyle petardziątek jakby niszowych pojawiło się na kanale. Myślę, że będzie ich coraz więcej, znając życie, bo to są po prostu marki, które myślą, które projektują, które tworzą coś dobrego, innego, lepszego i jakościowego i pięknego. Także dajcie mi znać, jak podobał się Wam dzisiejszy odcinek, czy podłapaliście może jakieś ciekawe rzeczy i makijażowo, i może właśnie jakieś inne szmery, bariery. Jest mi mega miło, jak mówicie, że właśnie z mojego polecenia kupujecie jakieś inne rzeczy, nie tylko makijażowe i też się Wam sprawdzają. Fajnie, że mam taki format, w którym mogę dzielić się takimi rzeczami razem z Wami. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa!